Dzień dobry! Pewnie większość z Was prowadzi jakieś notatki. Jeśli naprawiacie swój motocykl sami, pewnie zapisujecie, co i kiedy było zrobione. Z moich notatek wynika, że czas na płyn hamulcowy. Minęło już grubo ponad 2 lata, więc wymienimy płyn hamulcowy, zbadamy zawartość wody w starym, nasmarujemy zapieczone prowadnice, pokażemy, gdzie nie dawać kleju na gwinty i jak prawidłowo ustalić początkowy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego. Zapraszam na warsztat! Płyn hamulcowy powinniśmy wymieniać nie rzadziej niż co 2 lata. W tym motocyklu jest to DOT 4. Aby zrobić to zgodnie ze sztuką, czyli zlać płyn ze wszystkich martwych przestrzeni w zaciskach i ustalić wstępny poziom zbiorniczku, konieczny jest demontaż zacisków, a przy użyciu odpowiednich narzędzi samych klocków hamulcowych. Ten motocykl nie posiada systemu ABS. Nie jest to również system integralny. Tylny hamulec działa tylko po wciśnięciu jego dźwigni. Dziś uwolnimy również skorodowane prowadnice. Nasmarujemy je odpowiednim smarem oraz zbadamy szczelność układu, badając zawartość wody w płynie hamulcowym. Rozpoczniemy od ustawienia zbiornika w odpowiedniej pozycji, która umożliwi nam prawidłową pracę z nim i ustalenie właściwego poziomu płynu hamulcowego. Można to zrobić operując odpowiednio na prawym chwycie, balansując położeniem pompy hamulcowej lub ustalając odpowiednie położenie całej kierownicy, luzując jej mostki. My zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie. Ten płyn hamulcowy był ostatnio wymieniany 2,5 roku temu. Już widać, że poziom nie jest prawidłowy. Zaraz zbadamy w nim zawartość wody. Użyjemy do tego odpowiedniego narzędzia. Ustawiamy pomiar odpowiedniego rodzaju płynu i zanurzamy sondę. Odczytujemy zawartość wody w układzie hamulcowym po 2,5 roku eksploatacji. Tutaj to więcej niż 0,5%, ale mniej niż 1%. Do ustalenia prawidłowego wstępnego poziomu służy ta skala. Ta linia to poziom minimalny, ta maksymalny. Poziom ma się zawierać w tym zakresie. Ten poziom jest wyraźnie zbyt niski. Mógłby być taki dopiero po całkowitym zużyciu klocków hamulcowych. Takie wskazanie w przezierniku nie oznacza połowy prawidłowej wartości poziomu. Jak widać, znajduje się nawet poniżej poziomu minimalnego. Przed wymianą pozbywamy się możliwie jak najwięcej płynu ze zbiornika, dbając o to, aby nie odkryć tłoka pompy. Kolej na demontaż klocków hamulcowych. Po tym zabiegu będziemy mogli wcisnąć tłoczki do punktu startowego, co umożliwi ustalenie poziomu początkowego płynu w zbiorniczku. Nam nie udało się wykręcić śruby dedykowanym kluczem. Łeb śruby obrobił się po przyłożeniu siły, a śruba ani drgnie. Musimy awaryjnie posłużyć się innym narzędziem, a później śrubę zastąpić nową.
użyjemy do tego celu wykrętaka. Do tej śruby użyto kleju do gwintów, a powinna być wkręcona z czystym, suchym gwintem. Pamiętajcie, aby nie stosować kleju tam, gdzie nie przewidział tego producent. Te 3 nacięcia w okładzinach podpowiadają nam o stopniu ich zużycia. Ich głębokość odpowiada minimalnej grubości okładzin. Kiedy znikną, czas na wymianę. Klocki odkładamy tak, aby później wróciły na swoje miejsce, zachowując swoją orientację względem osi obrotu koła. Teraz wciśniemy tłoczki zacisków do pozycji startowej. My użyjemy odpowiedniego narzędzia, którym wciśniemy i zablokujemy tłoczki. Narzędzia, dzięki któremu nie będziemy musieli również demontować zacisków. Przy wciskaniu tłoczków przy otwartym zbiorniku musimy spodziewać się fontanny cofającego się płynu, dlatego wcześniej powinniśmy go dobrze zabezpieczyć. Wszystkie czynności powtarzamy po lewej stronie koła na drugim zacisku. Wsunięcie tłoczków do pozycji startowej ważne jest z 2 powodów. Pozwoli nam na wydobycie z układu jego martwych przestrzeni całego płynu oraz pozwoli ustalić początkowy poziom płynu w jego zbiorniku tak, aby nawet po zużyciu okładzin klocków jego poziom nie spadł poniżej minimum. Tak więc wciskamy tłoczki zacisków do pozycji startowej i blokujemy je na czas całej operacji. Potrzebujemy zbiornika, w którym będziemy odbierali płyn. My używamy plastikowej butelki z ciasno osadzonym wężykiem FI 7 mm i otworkiem w nakrętce pełniącym rolę odpowietrznika. Tyle płynu wycisnęliśmy z układu, cofając tłoczki zacisków, więc ponownie odsysamy jego nadmiar i tym sposobem pozbyliśmy się kolejnych 25 ml. Po uzupełnieniu poziomu w zbiorniku przystępujemy do wymiany. Naciskamy delikatnie klamkę hamulca i odkręcamy odpowietrznik. Zakręcamy odpowietrznik, puszczamy klamkę. Wciskamy klamkę, odkręcamy odpowietrznik, wypuszczając stary płyn. Zakręcamy i puszczamy klamkę.
Te czynności będziemy powtarzać za każdym razem przy wszystkich odpowietrznikach, tak długo, aż w wężyku zobaczymy świeży płyn bez pęcherzyków powietrza, pamiętając o uzupełnieniu poziomu w zbiorniku płynu hamulcowego. Kiedy jesteśmy pewni, że z odpowietrznika wydobywa się świeży płyn, możemy zakończyć operację. Zawsze dbamy, aby nie pozostawić jego resztek na powierzchniach motocykla. Dokładnie te same czynności powtarzamy przy drugim zacisku przedniego hamulca. Jeśli mamy odpowiednio dużą rozpiętość ramion, można zrobić to samemu bez pomocy drugiej osoby. Na koniec operacji wykonujemy kilka krótkich, szybkich ruchów pompą hamulca, aby pozbyć się ewentualnych pęcherzy powietrza. Teraz powinniśmy wykonać kilka pełnych ruchów klamką hamulca, aby przepompować odpowiednią ilość płynu do zacisków, tak aby ich tłoki wysunęły się, dopasowując do stopnia zużycia klocków hamulcowych. Dopiero teraz możemy spojrzeć na wskazanie poziomu płynu w przezierniku. Przy takiej grubości okładzin powinien być jeszcze spory zapas. Podczas pracy przy tylnym hamulcu będziemy powtarzali większość czynności.
lecz tutaj będziemy musieli zdemontować zacisk. Najpierw zbadamy zawartość wody w płynie hamulcowym. Z tyłu, tak jak z przodu, zawartość wody w naszym płynie jest niższa niż 1%. Takie badanie podpowiada nam także o tym, czy układ jest szczelny. O ile w jego części wysokociśnieniowej szybko zauważymy wyciek, to już na odcinku zbiornik-pompa drobna nieszczelność może być trudna do wychwycenia. Takie drobne nieszczelności mogą powodować, że hygroskopijny płyn hamulcowy będzie chwytał wilgoć. Tak więc jeśli w płynie mamy wysoką zawartość wody, pomimo regularnej wymiany, możemy podejrzewać niesprawność któregoś z elementów układu. Podobnie jak mogliśmy to zrobić z przodu, tutaj też możemy spróbować wcisnąć tłoczki palcami. Podobnie jak z przodu, dzięki takiemu zabiegowi wydobędziemy cały płyn z układu i ustalimy jego prawidłowy początkowy poziom. Przy takiej okazji warto przyjrzeć się klockom hamulcowym. Ich stopień zużycia może nam wiele podpowiedzieć. Jeśli jest nierównomierny na lewym i prawym klocku, może to świadczyć o niesprawności zacisku. W takim przypadku przyczyny możemy szukać w prowadnicach zacisku. Tutaj już na pierwszy rzut oka widać, że jedna z nich przestała pracować, a przyczyną najprawdopodobniej jest woda i korozja. Musimy dokładnie oczyścić współpracujące elementy uszkodzonej prowadnicy, a przy tej okazji mamy również możliwość doprowadzić kilka innych elementów do odpowiedniego stanu.
Tak oczyszczony stworzeń prowadnicy, którego korozja i szczotka druciana pozbawiły warstwy ochronnej, będzie bardziej podatny na korozję. Dlatego musimy zadbać, aby odpowiednio często kontrolować stan prowadnicy i odpowiednio starannie uzupełniać smar. Tłoczki mamy wciśnięte, więc powinniśmy je teraz zablokować. Możemy to zrobić odpowiednim urządzeniem. Albo poszukać w garażu jeden lub kilka przedmiotów, które pewnie wciśniemy w zacisk, nie pozwalając się wysunąć tłoczką. Uzupełniamy płyn i naciskamy dźwignię hamulca. Odkręcamy odpowietrznik, wypuszczając przez niego płyn. Zakręcamy i puszczamy dźwignię. Czynności powtarzamy tak długo, aż w wężyku zobaczymy świeży płyn bez pęcherzy powietrza, jeśli takie były. Po zakończeniu płukania układu uzupełniamy poziom w zbiorniku do oznaczenia maksimum i montujemy membranę w taki sposób, aby mieć pewność, że pomiędzy nią a lustrem płynu nie pozostawiliśmy powietrza.
Teraz wykonujemy kilka ruchów hamulcem, aby docisnąć klocki do tarczy i wymiana płynu w tylnym układzie zakończona. Znów mamy spokój na kolejne 2 lata. Przy takich zabiegach warto zwrócić uwagę również na inne składowe układu hamulcowego. Jednym z głównych elementów są tarcze hamulcowe i wygląda na to, że powinniśmy je wymienić, ale o tym przy innej okazji. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw komentarz, łapkę i subskrybuj, a my będziemy pracować dla Ciebie dalej. Cześć!